أشهد أن لا إله. Drodzy Państwo, w dzisiejszym materiale przyjrzymy się roli, jaką koty odgrywają w islamie, zarówno w kulturze i tradycji tej religii, jak i w codziennym życiu muzułmanów. Zapraszam. Rozpocznijmy od proroka Muhammeda, pokój z nim, który jest wzorem do naśladowania dla wszystkich muzułmanów. Prorok znany był z wielkiej miłości i szacunku do kotów. Według przekazów miał własnego kota o imieniu Muezza. Jedna z najbardziej znanych historii mówi, że pewnego razu kot ten zasnął na szacie proroka, a gdy ten wstawał na modlitwę, zamiast obudzić zwierzę, delikatnie odciął fragment materiału, pozwalając kotu spać dalej. Historia ta stała się symbolem szacunku i troski wobec zwierząt w islamie, podkreślając też łagodność proroka Muhammeda. Czystość kotów. Według islamu koty są uznawane za czyste zwierzęta. Co więcej, zgodnie z hadisami, woda, z której pił kot, pozostaje czysta i może być używana nawet do ablucji, czyli do rytualnego obmycia przed modlitwą. Dlatego też koty są mile widziane w domach muzułmanów, a ich obecność w miejscach modlitwy również nie budzi kontrowersji. Współczesne badania i fakty również potwierdzają, że koty są wyjątkowo czystymi zwierzętami. Koty w domu są z reguły bardzo bezpieczne, nie przenoszą wirusów i groźnych chorób. Poświęcają nawet połowę swojego czasu na pielęgnację futra, a ich języki, dzięki specjalnym strukturom, działają jak naturalne szczotki oraz pomagają usuwać brud i martwe włosy. Dzięki tej pielęgnacji koty zapobiegają gromadzeniu się bakterii oraz pasożytów. Poza tym koty mają instynkt zakopywania odchodów, co pomaga utrzymać środowisko w czystości i minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się chorób. W porównaniu z innymi zwierzętami domowymi, koty wytwarzają mniej zapachów, co sprawia, że są łatwe w utrzymaniu w domowych warunkach. Co więcej, ślina kota zawiera enzymy o właściwościach antyseptycznych, które pomagają w dezynfekcji skóry i futra. Te cechy oczywiście harmonizują z muzułmańskim nakazem dbania o czystość, zarówno fizyczną, jak i duchową. Koty jako symbol opieki. Tak, opieka nad kotami nie jest tylko aktem miłosierdzia, ale również cnotą w oczach Boga. Posiadanie kota w domu jest powszechne w wielu muzułmańskich krajach. Koty chronią przed szkodnikami, polują na myszy, szczury, a także na owady, na przykład powszechne w europejskich domach rybiki. Fuj. Koty jednak cenione są przede wszystkim za swoją łagodność i towarzystwo. Są wspaniałymi towarzyszami zarówno dla rodzin, jak i dla osób samotnych. Miłosierdzie wobec zwierząt. Tak, islam kładzie duży nacisk na miłosierdzie wobec wszystkich stworzeń, w tym kotów. Prorok Muhammed, pokój z nim, wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest dobre traktowanie zwierząt. W jednym z hadisów prorok opowiada o kobiecie, która zamykając kota bez dostępu do jedzenia i wody, ściągnęła na siebie karę piekielną. Ta przestroga przypomina o konieczności troski o wszystkie stworzenia. Islam nie tylko zakazuje zadawania cierpienia zwierzętom, ale także nagradza za każde dobro uczynione wobec nich. Opieka nad zwierzętami jest postrzegana jako akt miłosierdzia, za który Bóg obdarza przebaczeniem i łaską. W jednym z hadisów mowa jest o człowieku, który napoił spragnionego psa wodą ze studni, za co został obdarzony przez Boga przebaczeniem. Zakaz zadawania niepotrzebnego cierpienia zwierzętom dotyczy również uboju rytualnego, który musi być przeprowadzony w sposób humanitarny, aby minimalizować ból oraz stres zwierzęcia. Co ciekawe, w islamie zakazane jest czerpanie zysku z handlu psami i kotami. Prorok powiedział: Zakazane są pieniądze uzyskane ze sprzedaży psa i kota. zwierzęta, przynajmniej te domowe, powinny być darowane lub utrzymywane z troski, a nie traktowane jako towar. Warto wspomnieć, że islam przewiduje pewne wyjątki, jeżeli chodzi o traktowanie zwierząt. Przykładowo, jeśli zwierzę stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, tak jak węże, szczury czy skorpiony, dopuszczalne jest ich eliminowanie w sposób humanitarny. Nawet w czasie wojny islam nakazuje unikać niepotrzebnego niszczenia życia, w tym zwierząt, podkreślając, że każde działanie powinno być podejmowane z rozwagą i szacunkiem dla każdego stworzenia. Reasumując, koty zajmują wyjątkowe miejsce w kulturze islamu. Są przede wszystkim symbolem czystości, a ich obecność inspiruje
do troski, szacunku wobec całego stworzenia, zgodnie z naukami islamu. Ważne jednak, by wiedzieć, że koty nie są żadnymi wywyższonymi zwierzętami, świętymi zwierzętami, którym należałoby oddawać cześć, nic z tych rzeczy. Koty nie mają statusu religijnego samego w sobie, ale śmiało możemy stwierdzić, że są to zwierzęta, ulubione zwierzęta muzułmanów. To na pewno. Wynika to zarówno z ich praktyczności, czyli jak już wspomnieliśmy, są to czyste i co do reguły pokojowo usposobione zwierzęta, jak i z historii związanych z prorokiem, który zawsze okazywał mi szacunek i troskę. Jeśli wy macie jakieś ciekawe anegdoty czy doświadczenia związane z tymi niesamowitymi zwierzętami, dajcie znać w komentarzu. A ja żegnam się z wami. Dajcie lajka, jeżeli podobał wam się ten film. O! Pokojowo usposobione zwierzęta, tak. Dajcie lajka, jeżeli film się podobał. Subskrybujcie kanał, jeżeli podoba wam się to, co robię. I cóż, widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia.